trzeba tak opisać tę historię, o której wszyscy już mówią, no przecież już wszystko wiemy, żeby się nagle okazało, że jednak nie za wiele wiemy i obalić mity. I to jest najistotniejsze. I tak jest z tą historią. Bednarska 26, naprzeciwko Bednarska 23. Adresy w Warszawie, które w sposób nieoczywisty i niezwykły wiążą się z różnymi opisywanymi przez Ciebie w nieuchwytnych sprawami. To też powiedzieć, że stamtąd z bramy numer 23 wyszedł zamordowany potem plutonowy Kiełczykowski w roku 59 w kwietniu. Tak, tam mieszkał, a tutaj w parku na Skarpie Mariensztackiej został napadnięty przez nieznanych sprawców i oni nigdy nie zostali wykryci. Sprawcy po prostu potrzebowali zdobyć drugi pistolet. Posiadali jeden. Gdzieś w trakcie tej szamotaniny, ponieważ plutonowy się bronił, padł strzał, został ciężko ranny, zmarł później w szpitalu. Sprawcy już mieli drugi pistolet. Szybko bardzo skojarzono, ponieważ tego pierwszego pistoletu użyto podczas napadu na kasjerkę sklepu obuwniczego Chełmek w centrum Warszawy, a zakładano, że z pewnością sprawcy potrzebują drugiego pistoletu, czyli będą chcieli dokonać kolejnego napadu. I rzeczywiście dokonali, bo 1 czerwca 1959 roku napadli na urząd pocztowy, właściwie na konwój przed urzędem pocztowym. W bardzo gangsterskim stylu zaatakowali strażników, którzy wyszli z utargiem po zamknięciu poczty. Nie negocjowali, nie było żadnego dawaj pieniądze, po prostu zaczęli strzelać. Jeden strażnik zginął na miejscu, drugi został ciężko ranny, zrabowano 666 tysięcy złotych. I tu znowu milicja zakładała, że z pewnością sprawcy zaatakują po raz kolejny i zaatakowali w grudniu 64, jak pamiętamy, słynny napad na Jasnej, gdzie zaatakowano konwój z utargiem z Centralnego Domu Towarowego i tam też zrabowano ponad 1 300 000 złotych. Te sprawy napadów warszawskich łączą się właśnie poprzez tę bramę ze sprawą porwania i zabójstwa Bohdana Piaseckiego. To jest bardzo ciekawy wątek. Tego rzeczywiście tutaj łączysz. Na podstawie oczywiście dokumentów, do których docierasz, bo milicja przez bardzo wiele lat łączyła porwanie Bohdana Piaseckiego, czyli syna przewodniczącego PAKS-u w roku 57, z tymi późniejszymi napadami. W tej bramie pozostawiono jedną z instrukcji i zakładano, że nieprzypadkowo ona tutaj została. Instrukcji podczas poszukiwania... Instrukcji, którą zostawili porywacze, prowadząc krok po kroku osobę, która miała im dostarczyć okup. I ta brama odegrała właśnie ważną rolę. Rozpracowywano środowisko młodzieży z tej okolicy, zarówno w jednej, jak i w drugiej sprawie. Faktycznie łączono te obie historie. Śledztwa P57, które później po napadzie na Jasnej stało się śledztwem P64 i sprawę Zagubiony. A jakie jest Twoje zdanie? Bo Ty rzeczywiście przewertowałeś to złe słowo, przejrzałeś, nie wiem, miliony stron. To zacznijmy od tego, że ja o tych sprawach pisałem już wcześniej, kilkanaście lat temu w książce Czarna Wołga, ale wtedy jeszcze nie znałem tych najnowszych dokumentów. W 2019 roku w ramach likwidacji zbioru zastrzeżonego uwolniono pewne dokumenty z archiwum, Głównego Archiwum Policji. One przeleżały się poprzez to, że była epidemia i 2 lata później byłem pierwszą osobą, która akurat dostała je do rąk. Byłem od pierwszej chwili zaskoczony, ponieważ tam było mnóstwo pieczątek. Zastanawiało mnie, co to jest za szaleństwo. Ktoś się dorwał do pieczątki i zaczął ją stawiać na każdej stronie właściwie. Dopiero wtedy zorientowałem się, że większość z tych pieczątek to jest utrzymanie tajności i to już w latach 2000 i dopiero w ostatnim czasie odtajniono w 2019. Kiedy zacząłem zaglądać do tych dokumentów, okazało się, że tam jest mnóstwo bardzo interesujących wątków, których dotychczas nie znaliśmy. Ja jeszcze kilkanaście lat temu rozmawiałem o tej sprawie z generałem Kiszczakiem. Zapytałem go, nawet tak w formie zarzutu, mówię, no to cóż, bo pan się, panie generale, tak chwali, że te pana służby były takie skuteczne, wspaniałe, a tu się okazuje, że sprawy napadu na Jasnej nie rozwiązaliście, tych sprawców nie schwytaliście. A on tak się zamyślił i odpowiedział, no ustaliliśmy, kto to był, ale to już nie miało żadnego znaczenia. I to było wszystko. To był tylko takie małe ziarenko. I teraz nagle dostaję akta i się okazuje, że otwiera nam się całkowicie nowa historia. Historia milicjanta, który trafił na trop podejrzanych,
ponieważ nigdy nie zostali oskarżeni, osądzeni o to, trafił na trop podejrzanych, rozpracował ich i wszystko zaczęło się układać w całość. Tylko ujawnienie tej historii kompromitowałoby milicję. No właśnie, bo tutaj do rangi właściwie bohatera urasta postać kapitana Grochali, który rzeczywiście wydaje się, że tę sprawę rozwiązał, a przynajmniej on jest o tym przekonany i rzeczywiście wiele śladów, na które on trafia, no mogłyby to potwierdzać. Dla Ciebie to jest sprawa w takim razie nieuchwytnych, nierozwiązana czy nierozliczona? To ja musiałbym powiedzieć, co ja prywatnie na ten temat sądzę, ale nie chcę psuć zabawy czytelnikom, ponieważ to czytelnicy, czytając tutaj, zapoznając się z tą historią, z tym krok po kroku, jak on prowadził to śledztwo, jakie miał ustalenia, co się okazywało, jak nagle się okazało, że trzeba tę sprawę zatuszować, wyrzucić go z milicji. O może tak, to zdradźmy. Co można zrobić, żeby nie dopuścić do skandalu? To niech czytelnik sobie teraz sam odpowie, czy to byli ci ludzie, czy nie ci ludzie. Czy to jego przekonuje, bo nie tylko mnie. Mówisz o nowych wątkach, ale na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, no dobra, ale ja już tę sprawę znam, już o nich czytałem. Jak zachęcisz je do tego, żeby sięgnęły właśnie po nieuchwytnych? Wiesz co, jak spojrzymy na te książki, które ja już wcześniej napisałem, to właściwie za każdym razem biorę się za historie, które wszyscy znają i mówią, ale przecież już wszystko wiemy, już wszystko na ten temat zostało powiedziane. I za każdym razem, kiedy docieram do archiwów i zaczynam wyciągać dokumenty, to się okazuje, że tak właściwie to my niewiele wiemy i nic jeszcze na ten temat nie zostało powiedziane. Tak było i w przypadku wampira z Zagłębia i Karola Kota, który napadał na dzieci i kobiety w Krakowie w latach 60. i Achima Knychały i tak jest z tą historią. Jest pewna trudność, no bo właśnie trzeba tak opisać tę historię, o której wszyscy już mówią, no przecież już wszystko wiemy, żeby się nagle okazało, że jednak nie za wiele wiemy. Pokazać bardzo dużo tła, pokazać mnóstwo szczegółów, które dotychczas nie były nigdzie poruszane, wymieniane, wspominane i obalić mity. I to jest, widzisz, najistotniejsze, bo na przykład w sprawie Bogdana Piaseckiego. Do dzisiaj wszyscy uważają, że zaginęły nagrania z głosami sprawców. Ależ żaden problem. Wystarczyło pójść do archiwum, wpisać sobie w wyszukiwarce, znaleźć i po prostu posłuchać tych głosów spraw. Mówiliśmy o obstrukcji śledztwa kapitana Grochali, ale to jest etap późniejszy. Natomiast na samym początku, przez pierwsze lata śledztwa, milicja robiła naprawdę wiele, żeby te sprawy rozwiązać. Dlaczego to się w takim razie nie udało? No i to jest chyba najprostszy argument, to co powiedziałeś, bo cały czas jest taki mit, że robiono wszystko, żeby sprawy zagubione nie rozwiązać. No więc ja stawiam proste pytanie. To po co w takim razie przez 20 lat ją cały czas prowadzono? Cały czas wykonywano ekspertyzy biegłych, różne badania, angażowano mnóstwo oficerów służb kryminalnych w to, służby bezpieczeństwa również. Wydawano wręcz miliony złotych. No to po co by to robiono? Czy milicja musiała oszukiwać sama siebie? Czy władze musiały oszukiwać same siebie? Można było to po prostu zamknąć i powiedzieć, dobrze, nie znaleźliśmy niczego, sprawa jest zamknięta. A tymczasem w 1972 roku towarzysz prokurator Gurgul próbuje tę sprawę odgrzewać, próbuje dalej ją prowadzić. Pytanie po co? To samo w sprawie napadów warszawskich. Gdyby było wiadomo, też istnieje taka spiskowa teoria, że to byli ubecy czy milicjanci i że zrobili to po cichu, albo wręcz, że chcieli zdobyć pieniądze, że to wywiad sam zrobił, żeby zdobyć pieniądze dla wywiadu. Kompletna bzdura. Wywiad dysponował dużo większymi kwotami pieniędzy, budżetem, niż jakieś śmieszne 1 300 000 złotych. W niespełna rok wydano więcej na prowadzenie poszukiwań, niż zrabowano w tych napadach. No to pytanie, po co by to miało być robione? Te działania faktycznie były w dużym stopniu nieudolne, szczególnie w sprawie Zagubiony. To może sprawiać wrażenie takie, że oni sami sabotowali coś, ale to była dosyć duża nieudolność. Włożono naprawdę bardzo dużo siły i energii, ale nic z tego nie wyszło. Ty też włożyłeś dużo siły i energii, żeby tę książkę napisać. No jak wyglądało tak naprawdę pisanie, a wcześniej dokumentowanie tej książki, żeby wyszedł tom, który opisuje kawał również polskiej historii?
Jest mnóstwo dokumentów w archiwach. Trzeba przekopać się też przez archiwa biblioteczne, wyszukać prasę, ale trzeba to odnieść do wydarzeń politycznych, do tego tła społecznego, jak wyglądało wtedy społeczeństwo, żeby czytelnik dzisiaj, czytając, mógł się trochę przenieść w czasie, poczuć tamtą atmosferę, jak to wyglądało, jak ludzie się ubierali, jak się zachowywali, jak wyglądała ulica, co się działo w każdej sferze życia społecznego. Jest taki cudowny smaczek w Twojej książce, kiedy ludzie rzucają się do kiosku, żeby kupić Życie Warszawy i kioskarz wreszcie zdenerwowany wywiesza kartkę Życia brak. Życia brak, ale podtytuł jest Warszawa tętni tego dnia życiem, prawda? Taka dwuznaczność, bo faktycznie to życie było najistotniejsze, bo życie nagle napisało o tych wydarzeniach i to z samego rana i ludzie nie mogli uwierzyć, do czego doszło. Udało mi się dotrzeć do Jarosława Piaseckiego, czyli brata Bohdana, i on taki był szalenie wzruszony i powiedział, że on już jest za stary, że już nie chce do tego wracać, nie chce rozmawiać na ten temat, ale kiedy go poprosiłem o zdjęcia rodzinne, żeby też zilustrować w książce, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ten Bohdan wyglądał, to wtedy zgodził się na rozmowę, spotkaliśmy się, krótko rozmawialiśmy, opowiedział mi o bracie, trochę o ojcu, ale tu już właściwie książka była zamknięta. No i te ilustracje. No ilustracje są takim istotnym elementem książki, bo zależało mi na tym, tak obiegowo się mówi, że jeden obraz wart miliona słów, prawda? Ale jeżeli my czytamy o zajściach na Uniwersytecie Warszawskim, a na sąsiedniej stronie będziemy mieli fotografię i tam to, co jest w opisie, że ludzie stoją i czytają w gablocie gazetę, i mamy zdjęcie tej gabloty, udało się to odnaleźć w Polskiej Agencji Prasowej i w gablocie wisi gazeta i napis: uwaga, towarzysze, faszyzm podnosi głowę. To pokazuje nam, jak to wyglądało. Widzimy ten świat, widzimy te budynki z tamtych lat, te samochody. To są bardzo unikalne zdjęcia, które są w aktach. Myślę, że ta książka stała się też trochę, tak nieskromnie powiem, pewnym bedekerem, że możemy sobie powędrować ulicami Warszawy, czytając o tych wydarzeniach i chodząc, spacerując, dotykając tych miejsc.